Czy Polska jest na celowniku? Co jakby Polska stała się celem? Wyobraźmy sobie, na Warszawę następuje atak z użyciem broni jądrowej. Wyobraźmy sobie, kilka głównych miast jest zaatakowanych z użyciem broni jądrowej. Taki atak, jeśli skuteczny, miałby katastrofalne skutki. Dziesiątki, setki tysięcy śmiertelnych ofiar, zniszczenie infrastruktury miast, opad radioaktywny, nowotwory, promieniowanie, kryzys humanitarny. Dopóki wrogie państwo ma broń jądrową, każde zagrożenie jest teoretycznie możliwe. Jednak czy te oczy mogą kłamać? Już przywykliśmy, że Putin co jakiś czas używa gróźb wobec Polski, choćby ostatnio. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Jednak groźba ta ma pewien charakterystyczny element. Mimo że sugeruje użycie broni jądrowej, nigdy nie mówi tego wprost. W podobny sposób robi to rzeczniczka Kremla. База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений. Tu słowa klucze to wszelkie dostępne środki oraz szeroki wachlarz zaawansowanej broni. Rosja rzadko kiedy wprost grozi użyciem broni jądrowej. Dlaczego to robi? Putin nie znajduje się na innej planecie. Polska nie jest też krajem leżącym na wyspie. Wokół nas są kraje takie jak Niemcy, które mają z Rosją wspólne interesy. Europa to system naczyń połączonych. Choć sankcje to osłabiły, Rosja i Niemcy przez wiele lat miały istotne powiązania gospodarcze. W efekcie sąsiedni atak jądrowy na Polskę uderzyłby też w Niemcy, niszcząc możliwość odnowienia współpracy na wiele dekad. Idąc dalej, mógłby wywołać kaskadę militarnych, gospodarczych i politycznych katastrof. Być może nawet III wojnę światową. Oficjalna strategia Departamentu Obrony USA jasno stwierdza, że USA dysponuje zdolnościami i jest gotowe, cytuję, działać w koordynacji z partnerami, gdy będzie to możliwe. Jednak podejmie działania jednostronne, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby zniszczyć zdolności innych do posiadania broni masowego rażenia. W praktyce oznacza to, że Rosja musi liczyć się z militarną odpowiedzią o ogromnej skali. Dlatego eskalacja tak naprawdę nie wchodzi w grę. Jednak jeżeli tak, w jakim stopniu Rosja straszy, a w jakim realnie zagraża Polsce? Konkurs. Napisz w komentarzu, co podoba Ci się w filmie. 3 osoby dostaną książkę. Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz. Chcesz wygrać 100 000 złotych? Masz teraz szansę z Peakody. Peakody to platforma cashback. To znaczy, że pozwala Ci odzyskać część pieniędzy z każdego zakupu online. Obecnie trwa Black Week i Peakody oferuje korzystne ceny. Skorzystaj z nich już teraz. Wchodzisz na Peakody i logujesz się lub rejestrujesz. Wybierasz sklep i klikasz zniżkową ofertę. Następnie dostajesz cashback. Nie przegap tej okazji. Cashback, kody rabatowe i promocje Peakody naprawdę działają. Teraz też masz szansę wygrać 100 000 złotych w loterii Peakody. Kliknij link w opisie i zarejestruj się teraz na peakody.com/loteria. Rób zakupy, zbieraj cashback i zdobywaj losy. Loteria trwa tylko do 15 stycznia 2025. Kliknij w link w opisie i zgarnij 100 000 złotych, zanim ktoś Cię wyprzedzi. Ośrodki analityczne, takie jak widoczny na zdjęciu Cegaj, doskonale pojmują te manewry i od dawna postrzegają jako element pozorowanego scenariusza, eskalacji i prowokacji. To klasyczna rosyjska maskirowka, strategia dezinformacji i manipulacji. Od dekad kluczowy element rosyjskiej wojny hybrydowej. Broń jądrowa stała się jej kluczowym narzędziem. Zacytujmy z raportu. Rosja wprowadziła broń jądrową do niejasnych przekazów, próbując zastraszyć przywódców Zachodu. Rosja wykorzystuje w ten sposób maskirowkę, grając na naszym lęku przed konfliktem atomowym. Spójrzmy na przykład. Dmitrij Medwiediew to modelowy aktor tej decepcyjnej maskirowki. Jego wyrachowane i cynicznie zaplanowane wystąpienia grają na tej eskalacyjnej retoryce. Przeanalizujmy to. Your Excellency, my question is, what global threats are underestimated? Najpierw pada zamówione pytanie.
Sugeruje to szczególne akcentowanie słowa o bagatelizowaniu zagrożeń. Rosja próbuje przekonać świat, że nie można bagatelizować jej arsenału jądrowego, więc pytanie jest wygodne. Медведев odpowiada. Дело в том, что главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально не прозвучит. И эта угроза 100 крат круче, чем в 1962 году во время Карибского кризиса. Jego reakcja? Stanowcza, odpowiedź bogata w detale. Sugeruje to, że był przygotowany. Medwiediew używa też słów kluczy. Frazy 100 razy większe, zagrożenie, groźba. To klasyczna manipulacja. Technika hiperbolizacji. Ma na celu wywołanie emocji, strachu, niepewności. Następnie używa stwierdzenia faktem jest, co może być przykładem argumentu z autorytetu. Tworzy w ten sposób poczucie niepodważalnej prawdy. Są to proste, ale skuteczne techniki. Jednak potem robi się jeszcze lepiej. Нам говорят, русские только пугают. Они ничего подобного не сделают. Они просто пытаются что-то выторговать для себя. Ten moment tak naprawdę obnaża, że całe wystąpienie to maskirowka. Fraza mówi się nam, że Rosjanie tylko straszą, nic takiego nie zrobią. Bagatelizuje uspokajające głosy. Rosjanom tak naprawdę zależy na tym, by uciszyć wszelkie uspokajające głosy, ponieważ takie głosy zmniejszają strach, a na strachu bazuje ich siła. Bez strachu ich kontrola nad naszą wyobraźnią słabnie, więc straszą. Более того, вот давайте задумаемся. Люди ведь, они есть люди. От случайности никто не застрахован. А это фатальная случайность. Тогда конец всему. Поэтому, конечно, самой страшной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта. Ten arsenał manipulacyjnych straszaków, groźnych sugestii jest najtańszym sposobem walki psychologicznej. Wywieranie wpływu staje się banalne, bo słowa nic nie kosztują. W ten sposób maskirowka staje się mokrym snem putinowskiej propagandy. Animacje komputerowe też nic nie kosztują. Wyobraźnia otwiera drogę do najskrajniejszych, najbardziej przerażających scenariuszy, w których zniszczenie Doliny Krzemowej, Bostonu czy Nowego Jorku staje się dziecinnie proste. W ten sposób puste pozory wyglądają jak potencjalnie realne zagrożenie o nieodwracalnych skutkach. Każda deklaracja Putina, choć potencjalnie dezinformacja, ze względu na jego rangę jest nagłaśniana przez media. Wywołuje strach, eksponencjalnie rozprzestrzenia się na cały świat. W ten sposób Moskwa osiąga globalny wpływ za grosze. Он блефует по-крупному. Niedawny przypadek, który przypomina maskirowkę, to atak z 21 listopada. Ukraine says Russia has unleashed an intercontinental ballistic missile, the first time such a weapon has ever been used. The Oreshnik missile system is not just an effective hypersonic weapon. Putin ogłasza, że Oresznik Its strike capabilities, especially when used to nowy typ pocisku. massively and in combination with other long-range weapons that Russia possesses, allow to inflict damage on enemy facilities comparable to strategic weapons. Następnie natychmiast podbija stawkę i ogłasza się niepokonanym. The Russian citizens and our friends around the world, as well as those who still nurture illusions that a strategic defeat can be inflicted against Russia, Natychmiast media na całym świecie publikują artykuły z panicznymi nagłówkami, ilustrowane płonącymi domami i innymi symbolami strachu. Jednak wkrótce Pentagon deklaruje to. So I can confirm that Russia did launch an experimental intermediate range ballistic missile. This IRBM was based on Russia's RS-26 Rubezh intercontinental ballistic missile model. Eksperymentalny pocisk miał zademonstrować dominację technologiczną Rosji. Oresznik, przełomowy pocisk średniego zasięgu. Jednak analizy wykazały, że Oresznik nie jest całkowicie nową technologią, a hybrydą opartą na wcześniejszych systemach, takich jak Rubież. Rubież, borykający się z problemami, prawdopodobnie wciąż prototyp,
wstrzymany w 2018. In terms of notifications to the United States was pre-notified briefly before the launch through nuclear risk reduction channels. Ta informacja to kolejna kwestia. W tym momencie ktoś kłamie. Albo robi to Pentagon, albo Rosja. Ponieważ niemal równocześnie Pieskow wygłosił takie oświadczenie. Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности. Jeżeli Rosja notyfikowała USA swoimi kanałami, to znaczy, że chciała uniknąć eskalacji. A zaprzeczenie tej notyfikacji Pieskowa jest ponownie przykładem maskirowki, która podbija pozycję Rosji w światowych mediach jako nieprzewidywalnej. Jest to zawsze opłacalne, bo zawsze podzieli opinię publiczną. Dlatego jest to wykorzystywane bez skrupułów, a granice banalności są testowane. Banalność jest opłacalna, bo przy zasięgach medialnych Rosji jako mocarstwa nuklearnego nawet naiwne i banalne zagrywki przynoszą jakieś efekty, a nie kosztują nic. Przykładem takiej maskarady jest telefon, który na wizji otrzymuje rzeczniczka Kremla. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Поезд шел баллистическими ракетами, о чем запрет не стали говорить. Да, хорошо, спасибо. Maskirowka to tradycyjna rosyjska strategia. Wprowadza przeciwnika w błąd przez różne działania celujące w ukrycie rzeczywistych zamiarów i ruchów wojsk. W tym wypadku wykorzystanie broni jądrowej ma psychologiczny efekt zastraszania. Rosja używa ją jako narzędzie psychologiczne. Zastrasza przeciwników i wymusza ustępstwa. Pozoruje, tworząc fałszywy obraz sytuacji. Prowadzi działania demonstracyjne, publiczne pokazy siły. Stąd te wielkie parady w Moskwie. Pokazówki wideo 3D czy straszenie pociskami balistycznymi. Jest to doktryna deeskalacja przez eskalację. Prosta strategia, w ramach której Moskwa grozi, że użyje broni jądrowej i zmusza przeciwnika do wycofania się. Dezinformuje, wprowadza w błąd i podnosi stawkę. Tworzy presję psychologiczną. Wysyła fałszywe komunikaty medialne, podejmuje mylące działania dyplomatyczne. Deklaruje chęć pokoju, szykując się do wojny. Choć źródła prasowe, takie jak Sky News, podają często niedokładne liczby, to musimy pamiętać, że zaplecze Moskwy nie jest zupełnie jedynie grą pozoru. Rosja posiada zdolność realnego użycia broni jądrowej. Dlatego analitycy aktywnie monitorują rosyjski arsenał jądrowy. Kluczowe są tu dwa aspekty. Pierwszy to liczba aktywnych głowic, drugi to ich stan techniczny. Te dane tworzą szerszy obraz rosyjskiego potencjału jądrowego. Jak szacuje FAS, całkowita liczba głowic wynosi 4380, magazynowanych, przeznaczonych dla sił operacyjnych oraz 1200 wycofywanych, oczekujących na demontaż. Daje to łączny stan wynoszący około 5580 głowic. Co to znaczy w praktyce? W praktyce czyni to Rosję największym mocarstwem jądrowym świata. Tuż przed Stanami Zjednoczonymi, za którymi jest długo nic i dopiero Chiny. Jest to relatywnie nowy szacunek FAS z 2022 roku. Choć każda bomba zmienia dynamikę geopolityczną, to pozostałe kraje polegają na zdolnościach symbolicznych. Dlatego Putin, świadomy swojej kolosalnej przewagi, bezwzględnie wykorzystuje ten fakt jako narzędzie polityczne. Żeby lepiej pojąć, jakimi zdolnościami dysponuje Putin, przeanalizujmy podstawowe elementy jego arsenału. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Triada jądrowa Rosji składa się z trzech głównych komponentów. Lądowe siły rakietowe z różnymi typami pocisków, powietrzne siły strategiczne, morskie siły strategiczne. Morski komponent składa się z atomowych okrętów podwodnych
zdolnych przeprowadzać ataki jądrowe z zanurzenia. Zgodnie z analizą DIA już w 2019 roku, cytuję, każdy komponent rosyjskiej triady nuklearnej jest modernizowany, a Rosja wprowadza nowe systemy strategiczne. Jednak 5 lat później CP, analizując źródła rosyjskie, wskazuje opóźnienia w realizacji projektów, problemy produkcyjne i przerost ambicji nad realiami. Chociaż nie wszystkie systemy są w pełni zmodernizowane, Rosja dysponuje zróżnicowanym arsenałem rakietowym. Obejmuje on pociski balistyczne i manewrujące, odpalane z platform lądowych, powietrznych i morskich, o zróżnicowanym zasięgu operacyjnym. Triada nuklearna gwarantuje Rosji zdolność kontruderzenia, nawet przy częściowym zniszczeniu jej sił. To kluczowy element doktryny odstraszania. Atomowa tarcza, jak określa ją Kreml, gwarantuje suwerenność. Zwizualizujmy sobie te zasięgi. Przykładowo Kaliningrad. Pociski Oniks uzbrojone w głowice jądrowe obejmują znaczną część Polski, nawet do 500 czy 600 km. Jednak jak to wygląda dalej? Iskander oficjalnie ma zasięg do 500 km. Nieoficjalne raporty wskazują, że zmodyfikowane wersje mogą osiągnąć nawet 2500 km. Z Białorusi dosięgną północnej Hiszpanii. RS-24 Jars. Zasięg zbliża się do 11 000 km. RS-36 nawet 16 000 km. Dosięga do obu Ameryk. Jednak pociski naziemne to tylko część triady. To jest diagram przedstawiający atomowy okręt podwodny klasy Borej o nazwie Jurij Dołgoruki. Oficjalnie uzbrojony jest w rakiety balistyczne typu Buława z zasięgiem do 8000 km. Każda z 6 głowicami jądrowymi. Okręty podwodne tak naprawdę umożliwiają precyzyjne rażenie celów na całym świecie. Oferują mobilność i trudność w wykryciu. Mogą operować w różnych akwenach morskich, co czyni ich zasięg praktycznie nieograniczonym. Боевая тревога! Mogą operować w różnych akwenach morskich, co czyni ich zasięg praktycznie nieograniczonym. Na przecięciu rosyjskiej maskirowki i realnego użycia broni jądrowej rysuje się fundamentalna dychotomia. Choć Kreml używa arsenał jądrowy jako narzędzie szantażu, to wciąż też obowiązuje tam oficjalna doktryna wojskowa. I to ona precyzyjnie definiuje prawdziwe scenariusze potencjalnego użycia broni jądrowej. Przyjrzyjmy się, jak rysowała się ta doktryna jeszcze niedawno. Напомню, что в российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ на встречном ударе, так называемом. Но на практике что это означает? Ракеты стартовали, наша система СПРН обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория Российской Федерации. Все это происходит в секунды, чтобы все понимали. И уже понимая, зная информацию о том, что по России наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию. Czyli doktryna przewiduje użycie broni jądrowej w odpowiedzi na atak jądrowy lub konwencjonalny, który zagraża istnieniu państwa rosyjskiego. Taki atak po wykryciu przez system SPRN wywoła bezpośrednią odpowiedź Rosji. Jaki więc jest drugi powód? Вторая причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяются даже обычные средства вооружения.
но под угрозу ставится само существование России как государства. Вот две возможных причины для применения оружия, о котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? W listopadzie 2024, w 1000 dzień wojny na Ukrainie, А зачем? Rosja zaktualizowała tę doktrynę. Wcześniejsza doktryna dopuszczała użycie broni jądrowej tylko w przypadku bezpośredniego ataku na Rosję, co oznaczało, że Rosja mogła odpowiedzieć bronią jądrową tylko w odpowiedzi na atak ze strony innego państwa. Rosja zastrzegała prawo do nuklearnego kontruderzenia, nie tylko wobec ataków jądrowych, ale też konwencjonalnych, zagrażających egzystencji państwa. W listopadzie 2024 ta doktryna uległa zmianie. Doktryna rozszerza próg użycia broni jądrowej poza zagrożenia egzystencjonalne, wciąż włączając w nie ataki konwencjonalne. Kreml obecnie uznaje krytyczne zagrożenie suwerenności lub terytorium jako wystarczający czynnik aktywujący opcję jądrową. Jednym słowem, nowa doktryna pozwala Rosji uzasadnić użycie broni jądrowej w sytuacjach niekoniecznie obejmujących bezpośredni atak na jej terytorium. Doktryna ta teraz obejmuje także Białoruś. Dlatego ważne jest zrozumienie, że teraz Rosja pozwala sobie na użycie broni jądrowej, nawet wobec potencjalnie niepotwierdzonych zagrożeń. Ta niejednoznaczność oznacza wejście na nowy poziom, być może totalnej maskировки. В ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях. Deklaracja Putina znacząco odbiega od realnej oceny potencjału rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Rosyjskie systemy mają swoje ograniczenia. Sankcje zakłóciły realizację programu satelitów Tundra. Rosja planowała mieć 10, ale obecnie boryka się z opóźnieniami. Rosyjskie systemy wykrywania mogą mieć trudności z identyfikowaniem i śledzeniem wielu celów jednocześnie. Tym bardziej ze strzeleniem w sekundy setek pocisków. Мы фактически закончили работу над Сарматом, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время. Вот, как правило, специалисты говорят, ну, новое оружие, нужно убедиться в том, что там боезаряд, специальный боезаряд будет работать без сбоев. Но и надо проводить испытания. Ну, я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно или не нужно проводить испытания. Но To jąkanie Putina odnośnie ich flagowego pocisku w rzeczywistości demaskuje, że program rakietowy Sarmat napotyka znaczące problemy. Przykład to niepowodzenie testu RS-28 Sarmat, który eksplodował na poligonie testowym we wrześniu. Mimo to, учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. z jednej strony mamy otwarte deklaracje i groźby, z drugiej problemy, które ta maskirowka ma zakryć. Animacje 3D i tworzenie pozorów pozwalają Rosji prowadzić wojnę hybrydową bez otwartych starć. Jednak jak długo można podbijać stawkę nowymi animacjami i groźbami? Jak długo ta starannie skonstruowana fasada, m.in. na temat Sarmata, może skutecznie wprowadzać przeciwników w błąd? Сармат — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Czy może ta fasada zacznie tracić na sile? Zdaniem BAS powinniśmy brać rosyjskie groźby bardziej poważnie.
ale równocześnie sami analitycy przyznają, że, cytuję, rosyjska obietnica popełnienia narodowego samobójstwa przez użycie broni jądrowej z pewnością nie jest wiarygodna. Podstawowym celem rosyjskiego zachowania nie jest bezmyślne straszenie, lecz generowanie niepewności i zwiększanie poczucia ryzyka. Nazywają to taktyką osłony nuklearnej. Dlatego zamiast bezpośredniego ataku na Polskę, to, czego możemy się spodziewać ze strony Rosji po modyfikacji jej doktryny jądrowej, to dalsze podbijanie stawki w klasycznej maskirowce. Być może już niedługo zobaczymy teatr decepcji i strachu, jakiego nie widzieliśmy do tej pory. Czy nadużywanie tej strategii nie sprawi, że Rosja sama stanie się potencjalnie celem? Zbyt częste straszenie bronią atomową prowadzi do efektu odwrotnego. Świat przestaje reagować. Groźby tracą skuteczność. To zjawisko nazywamy inflacją nuklearnego zagrożenia. Rosja posiada bez wątpienia potężny arsenał, a retoryka Putina konsekwentnie podkreśla gotowość do jego użycia. Jednak kluczową kwestią pozostaje postawa samego społeczeństwa rosyjskiego. Z jednej strony państwowa propaganda buduje obraz zagrożenia ze strony Zachodu. Z drugiej próbuje umocnić wiarę społeczeństwa w nieomylność rządu. Czy Rosjanie naprawdę są zdecydowani poprzeć użycie broni jądrowej? Obecnie opinia publiczna jest w dużej mierze prezentowana przez monopol państwowej propagandy. Buduje narrację nieugiętych Rosjan. И применение ядерного удара будет уже обязательно. Ну так а что? Ну, все равно умирать придется, хоть как. Хоть так, хоть это. На всю волю Божью. Нет. А почему вот бесстрашно? А что, вы собираетесь жить вечно? Я нет. Ну, бояться, наверное, не боюсь, потому что, опять же, от меня ничего не зависит. Вот. Мне придется это принять как факт, просто и все. To, co widzieliśmy, to propaganda. To pokazują media państwowe. Jednak czy jest sposób, by rzeczywiście dowiedzieć się, co Rosjanie myślą o ataku jądrowym na Polskę? W 2024 na to pytanie spróbowało odpowiedzieć AK. Przeprowadzili, jak sami piszą, wyjątkową i eksperymentalną ankietę w Rosji. Postanowili dowiedzieć się, co Rosjanie myśleli o ataku jądrowym ich państwa na Polskę w 2021 i co myślą teraz. Badanie wykazało, że poparcie dla użycia broni jądrowej przeciwko Polsce w konflikcie z NATO wynosiło 28% za i 72% przeciw. 3 lata później to wsparcie wzrosło jedynie o 1%. Aż 2/3 Rosjan nie chce ataku jądrowego na Polskę. Nie chciało go w 2021 i nie chce go w 2024. Podobnego zdania są Rosjanie w kwestii ataku na Ukrainę. 2/3 jest przeciw. Natomiast demonstracyjną detonację nad Morzem Czarnym w 2024 roku poparło prawie 40% Rosjan. O ile Putin będzie brał pod uwagę rosyjską opinię publiczną, to najprawdopodobniej zobaczymy kolejne spektakle maskirowki. Вы боитесь ядерной войны? А кто не боится-то? Любой войны боишься. А ядерная, это я считаю, что это конец света. Putin stoi przed dylematem. Każda kolejna groźba ma mniejszą siłę oddziaływania. Międzynarodowi gracze uczą się odróżniać blef od realnych zamiarów. Zbyt częste straszenie bronią jądrową prowadzi do efektu odwrotnego. Świat przestaje reagować. Groźby tracą skuteczność. To zjawisko nazywamy inflacją nuklearnego zagrożenia. Finalnie Putin musi mieć na uwadze, że my na Zachodzie też potrafimy tworzyć swoje wymyślne wizualizacje. Konkurs. Napisz w komentarzu, co podoba Ci się w filmie. 3 osoby dostaną książkę. Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz. Chcesz wygrać 100 000 złotych? Masz teraz szansę z Peakody. Peakody to platforma cashback.
To znaczy, że pozwala Ci odzyskać część pieniędzy z każdego zakupu online. Obecnie trwa Black Week i Peabody oferuje korzystne ceny. Skorzystaj z nich już teraz. Wchodzisz na Peabody i logujesz się lub rejestrujesz. Wybierasz sklep i klikasz zniżkową ofertę. Następnie dostajesz cashback. Nie przegap tej okazji. Cashback, kody rabatowe i promocje Peabody naprawdę działają. Teraz też masz szansę wygrać 100 000 złotych w loterii Peabody. Kliknij link w opisie i zarejestruj się teraz na peabody.com/loteria. Rób zakupy, zbieraj cashback i zdobywaj losy. Loteria trwa tylko do 15 stycznia 2025. Kliknij w link w opisie i zgarnij 100 000 złotych, zanim ktoś Cię wyprzedzi.